Założymy sobie teraz osłonę górną rozrządu, tą zewnętrzną. O, tutaj są takie jakieś stabilizatory łańcucha. Natomiast musimy pamiętać o tym, że w tej osłonie również jest ślizg łańcucha, który zatrzaskujemy tutaj jakby na tej łyżwie, w tym miejscu. Założymy sobie ślizg, o, w ten sposób. I przyłożymy sobie wstępnie pokrywę do silnika, zobaczyć, czy wszystko ok z napinaczem, w sensie z ślizgiem. A dopiero później wciśniemy sobie uszczelkę nową oczywiście i przykręcimy sobie wszystkie śrubki. No, źle dałem. Zobaczymy, czy wszystko fajnie pasuje. Czy gdzieś tam nam ten ślizg nie wykracza poza granicę rozsądku. No. Osłona siada fajnie. Spróbuję zdjąć ją teraz. Delikatnie i zobaczyć, czy nic tam... Osłona siada fajnie. Ja zakręcę sobie jeszcze wałem. Zobaczę, czy tam gdzieś mi nie ociera o ten ślizg. Czy nic nie zaczyna grzechotać. Bo to różnie kurwa już bywało. No gdzieś mi zginął klucz. Kurwa mać. Dobra, wystarczy. Puszczam sobie śrubę. O. Zdejmę teraz osłonę i zajrzę, czy tam coś złego się nie dzieje. Hop. Wszystko jest w porządku. Dobra, założymy sobie uszczelkę. Teraz ona wchodzi tutaj. Ten rowek jest taka wciskana i przykręcimy takimi specjalnymi śrubami z uszczelką. Uszczeleczkę mam już włożoną. Nie wiem, czy mikrofon działa? Działa, dobra. Uszczeleczkę mam włożoną. Teraz przypierdzielimy sobie, o, tu wyskoczyła. Przypierdzielimy sobie pokrywę na silnik. Muszę popatrzeć, żeby nie wypadła przy montażu, bo tu w jednym miejscu tak coś nie jest to zbyt dobrze wykonane, żeby to nie wypadło. Może się uda. Muszę przycelować na ten kołek w tym miejscu. Ładnie wskoczyło. Zasłaniam. Elegancko. Nie opiera się nigdzie. Dobra. Co odnośnie śrub, której używamy do montażu tej pokrywy, ona wygląda tak. To jest zwykła śrubka z taką podkładką tutaj, podgumowaną, która jakby uszczelnia nam tą zewnętrzną część śruby, żeby tam się tam olej nie wydostawał na zewnątrz tej budowy. No i tu jest tulejka jakby, która dopiera przy dociskaniu, ona określa ten dystans tego uszczelnienia, tego dokręcenia, nie? Założymy sobie teraz pompę wody. Ja, wiadomo, sprawa, daje się tu nową uszczelkę, tak? I nową pompę z reguły. Ale ja sobie przed montażem uszczelki tą powierzchnię tutaj delikatnie, cieniutko smaruję sobie tą uszczelką w płynie. I tak samo powierzchnię pompy wody. Są różne szkoły tego. Jedni mówią, że po co to robić, jak już jest nowa uszczelka, żeby nie dawać. Natomiast ja zawsze daję, nigdy mnie to nie zawiodło.
da mi w tym przypadku. Nie będę mógł sobie tego wybaczyć, jak nie dam, a wy zrobicie jak chcecie. Tylko uwaga, tu jest taki myk w tym silniku. Do pompy wody śrubki to są jakieś drobnozwojowe gwinty, żebyście sobie nie przegwintowali zwykłą śrubą tutaj tych nagwintowanych gniazd. Dobierzcie je dobrze na długość, bo te gniazda tutaj, które są w bloku, są bardzo płytkie, można sobie pozrywać gwinty za długimi śrubami. Pompę wody zakładam. Widzicie, mam już tu przesmarowaną płaszczyznę. Ucalujemy sobie jedną śrubkę. W łatwym miejscu sobie to wycentrowałem. Najpierw delikatnie śrubkami. Nie ma tu kołka ustalającego położenie pompy, więc to celowanie musi być zrobione raz. O, w ten sposób załóżmy. Wycentrujmy. Okręcę paluszkiem. Kurwa, żeby to siadło ładnie. O. Dobra, i mamy awarię tutaj. Gwint był na tyle obrobiony, że się wyrwał całkiem. Natomiast dosyć duża część tutaj bloku jakby jest nagwintowana na wylot, bo gwint przechodzi jakby śruba na zewnątrz. Także nie było problemu, żeby to troszkę stuningować. Bez gwintowania została wkręcona dłuższa po prostu śruba od drugiej strony łebkiem w tą stronę. Z tej strony nic jej tam nie będzie przeszkadzać. Natomiast wyjście wychodzi tutaj gwintem w tą stronę, podkładka, nakrętka samokontrująca. No i musiałem się jakoś uratować z tym, ale jest spoko. Założymy sobie koło pasowe pompy wody. O, mam nadzieję, że jest ono proste. Że nie będzie nam niszczyć paska. Nie wiem, czy dobrze robię je teraz montując, ale najwyżej się odkręci, jeżeli będzie przeszkadzać tam przy wrzuceniu silnika do budy, do samochodu. No i zginęła mi gdzieś śrubka. Kurwa. Śrubkę. Kółeczko jest proste, miejmy nadzieję. Wiele rzeczy jest ciekawych przy naprawie tego wozu, bo tak na dobrą sprawę nie wiemy, co jeszcze może być uszkodzone. Także doprowadzimy sobie silnik. Nic nie wiemy na temat układu paliwowego. Wtrysków pompy. Dopiero po odpaleniu sobie zrobimy jakąś wstępną diagnostykę. Mogą wyjść usterki jeszcze w zawieszeniu, w układzie napędowym. Także to zawsze jest loteria, ale jak ktoś nic nie robi, to zawsze traci. A jak coś robisz, to niewiele stracisz. Jak coś nie wyjdzie. Ale za to jak wyjdzie, to jest zajebiście. I jedziemy wtedy dalej.
sobie blokowałem śrubokrętem trochę koło. Wygląda na to, że jest proste. Założymy sobie teraz podstawę filtra oleju. Czyścimy ją bardzo dokładnie. O. Założymy nową uszczeleczkę. Tutaj nie daje żadnej uszczelki w płynie, silikonów i tak dalej. Bardzo wrażliwy. Wrażliwy olejowo. Bardzo wrażliwa olejowo część. O, powiem w ten sposób lepiej, żeby tu go za dużo nie było. I dobra, i zakładamy. Ja sobie tylko wezmę śruby. I zakładamy. Przychodzą tu dwie długie śruby na środek. Dwie krótkie w pozostałe miejsca. Dobra, założymy sobie teraz wymiennik. Taką chłodniczkę oleju. Wygląda ona tak. Wymieniamy ten o-ring i w śrubie, która przechodzi centralnie do montażu. Pod nią też jest o-ring tutaj. W tym miejscu też go sobie wymienimy. Dobra, przykręcimy flanszę krótce wody, tu od wymiennika oleju. Najpierw uszczelka wpłynie. Założymy sobie teraz kółeczko zębate napędu pompy wakuum. Tutaj na ten wałeczek. Ono przychodzi tą stroną z tym klinikiem tutaj wpustem. Trzeba go zgrać z spustem jakby na wałeczku. No i przykręcić tutaj centralną śrubą. Zablokować sobie wałek i przykręcić tutaj śrubą do wałeczka. Koło też mam nowe w tym zestawie, który zakupiłem. Było nowe koło zębate, także zakładamy. I mamy kółeczko dokręcone. Nie pamiętam, w jakiej kolejności montowany był łańcuszek tutaj napędu wakuum pompy, ale najpierw trzeba założyć i tak tą obudowę pompy wakuum. Tu przychodzi pompa wakuum, tu przychodzi czujnik obrotów. No i co? Tu mam jeszcze przykręcony stary ślizg. Nie wiem, czy go będzie widać. O, proszę, zobaczcie, jak go wydarło. Zrobiło w nim dziurę. Może będzie lepiej widać. No, to jest chyba główna awaria tych silników. YD22, ten cholerny napinacz. Cholerny ślizg, który się wyciera. W moim zestawie był również nowy ten ślizg. Co było w zestawie?
ślizg. W zestawie był ślizg. O, łańcuszek napędu i to koło zębate. No, tak wygląda nowy ślizg. Spróbuję wykręcić stary, to wam pokażę dla porównania. Proszę, tu macie nowy ślizg. O, nie wyostrzę na niego. Tu macie nowy. Tu mamy nowy ślizg. O. A tu mamy stary ślizg. Zobaczcie. Zobaczcie, ile go brakuje. Zobaczcie, ile go brakuje. Powinien wyglądać tak. Założymy sobie teraz łańcuszek od pompy wakuum. Później kolejność montażu ogólnie jest taka. Montujemy łańcuszek na koło. Tu przygotowujemy sobie już uszczelkę w płynie na obudowę. Tu w tym miejscu, pamiętajcie, przychodzi taka specyficzna uszczelka, która dostarcza olej do pompy wakuum. O, wygląda ona tak. Już wam pokazuję. Takie coś. Taka tulejeczka z o-ringiem. I przychodzi i z tej strony, od strony wewnętrznej obudowy, jak i po zewnętrznej. Może będzie lepiej widać. O, po zewnętrznej, w miejscu montażu pompy wakuum. Ona po prostu zaopatruje pompę wakuum w olej i to musi być doszczelnione. I teraz tak, czyli zakładamy łańcuch, zakładamy sobie obudowę, trafiamy łańcuszkiem w ten ślizg tutaj, trafiamy sobie w ślizg, żeby łańcuch szedł wewnątrz i później niedokręconą jeszcze wakuum pompą sobie manewrujemy, aby trafić na łańcuszek. Ja to składam tak, można to składać inaczej, jak to woli. A więc ja teraz sobie przygotuję uszczelkę w płynie na obudowę. I skręcamy sobie. Oj, coś tu mi zły klucz wziąłem. I skręcamy sobie najpierw obudowę. O. Kręcę sobie wałem. Teraz, żeby zobaczyć, czy wszystko idzie w miarę w osi. Czy wszystko idzie w osi. Czy nic się złego z tym łańcuchem tam nie dzieje. Zakręcę sobie wałem i zobaczę. Padł mi mikrofon, ale coś jeszcze spróbuję wam tu nagrać bez. Zamontujemy sobie teraz czujnik położenia wałka rozrządu. Przychodzi on w to miejsce. Liczy sobie tutaj z tych przerw na kole ten czujniczek. Tam jest chyba jedna przerwa podwójna, stąd wie, w którym miejscu znajdują się wałki rozrządu. No i co? Czujniczek wygląda tak. Jest taką małą obudową. Oczywiście jest to klejone na uszczelkę w płynie. Jeszcze troszkę domyję. Montowany jest na 3 śrubki w taki sposób. Już wam pokazuję. O, w taki sposób go sobie przykręcamy. Powierzchnię sobie odtłuścimy i montujemy.
Założymy sobie teraz w to miejsce tutaj termostat wraz z obudową. Trochę się pospieszyłem i Ale ty masz silną psychikę. włożyłem już termostat jakby do obudowy. No ale to jest kwestia odkręcenia tych 3 śrub, wyjęcia go, wsadzenia i sklejeniu tego razem z nową uszczelką. Także tutaj nie ma filozofii. Powierzchnię mam już przesmarowaną uszczelką w płynie. Teraz uszczelka stalowa. Teraz pora na rurkę magistrali wodnej tutaj, która wychodzi jakby z termostatu. Przykręca się ją, tu przychodzi uszczelka, daje też uszczelkę w płynie i tu ma takie ucho, uchwycik. Przychodzi w tym miejscu koło łapy od silnika, o, w taki sposób to montujemy. Na 2 śrubki. Śrubka umknęła. No i dokręcamy kluczem wszystkie te śrubki, te 2 i tą od uchwytu. Teraz pora tutaj na flanszę, tu jest wyjście wody z głowicy. Też przykręcamy tutaj tą flanszę. Najpierw uszczelka w płynie, później uszczelka stalowa, później flanszka na 2 śruby. O, w ten sposób. Teraz przykręcimy flanszę spływu oleju z turbosprężarki. Przychodzi ona tutaj. Pamiętajcie o świeżej podkładce miedzianej. Wkręcę sobie teraz brakujące szpilki od kolektora wydechowego, bo pozostawały mi razem z śrubami, z nakrętkami, jak wykręcałem kolektor razem z turbosprężarką. Te szpilki są o tyle fajne, że mają tutaj gniazdo na klucz typu E, także łatwo je można wkręcać i wykręcać. Wujek nagrywa teraz. Co, chcesz być na filmie? Nie. Założymy sobie teraz uszczelkę kolektora wydechowego. No. I założymy sobie kolektor wydechowy. A wcześniej był taki dźwięk zardzewiały. Zardzewiały. No. Założymy sobie teraz wtryskiwacze. Wtryskiwacze montujemy tutaj. Wrzucimy wtryskiwacz. Tutaj należy pamiętać o tej uszczelce, która zapobiega przedostawaniu się paliwa do góry i oleju na dół. Oczywiście. I tutaj przy końcówce wtryskiwacza montujemy nową
uszczelkę miedzianą. I wrzucamy sobie wtryskiwacz. O, w ten sposób. Dobra. Nice. Dobra, gdy mamy już rzucone wtryskiwacze, przymocujemy je do głowicy za pomocą takich oto uchwytów, które przychodzą tutaj. Co jest? Uchwyty przychodzą tutaj, w to miejsce, ale najpierw musimy zamocować sobie taki kołeczek, który jakby osiuje nam uchwyt w swojej pozycji. On tu ma taki wypust i płaską stronę. Wypust przychodzi tutaj, w stronę uchwytu, a wypust wchodzi tutaj, w stronę głowicy. Ważne, żeby najpierw je sobie przykręcić, bo nie założycie przewodu paliwowego, bo was będzie ograniczał ten uchwyt. I przykręcamy go za pomocą takiej śruby. Ma taki stożkowy łepek, ponieważ gniazdo na tą śrubę też tutaj ma stożek. Dokręcamy palcami, ile się da. Sprawdzamy, czy tutaj, aby na pewno dobrze nam sobie usiadł na ten kołeczek mocujący. I to samo robimy do wszystkich 4 wtryskiwaczy. Kręcimy przewód, który składa się z takiej podwójnej podkładki, którą nasadzamy jakby na każdy wtryskiwacz. No i nakładamy taką śrubkę przelewową. W ten sposób. Dotyczy to każdego wtryskiwacza. Tutaj na wyjście z głowicy zakładamy taki, będzie lepiej widać, uszczelkę miedzianą. Ona jest pompowana, nie jest płaska, ma w środku powietrze. No i co? Tych stopek nie mam jeszcze dokręconych kluczem, są one luźne po to, żebym mógł sobie tu manewrować jeszcze wtryskiwaczem delikatnie w lewo, w prawo, żeby tu, w to miejsce dobrze przykręcił i usiadł mi ten przewód paliwowy. Przewód paliwowy, który montujemy tutaj na wtryskiwacze, na każdy wtryskiwacz, wychodzi z głowicy w tym miejscu, dlatego uszczelniamy to miejsce tą właśnie uszczelką. Dobra, ja tu przyłożę. No i co? I dokręcamy sobie delikatnie przewód do każdego wtryskiwacza. Najpierw palcami. Stopki wtryskiwaczy nie są jeszcze dokręcone kluczem, tylko palcami delikatnie. Ale najpierw przykręcamy sobie sam przewód, jakby też palcami, te wszystkie śrubki przelewowe, żeby wtryskiwacz ustawił nam się równo do pokrywy głowicy, do pokrywy zaworów, bo gdy tutaj nie trafimy, będzie nam szczypać uszczelkę i będzie nam wyciekać olej. Dobra, gdy mam to już dopasowane, dokręcone, odkręcam przewód z powrotem. Wyjmuję go
A wszystko po to, bo do tych śrub mocujących te uchwyty do wtryskiwaczy nie ma dostępu w momencie, gdy założony jest przewód. Dlatego najpierw wtryski muszą być wyregulowane lewo-prawo, dokręcone, a później dopiero kręcimy nasz przewód paliwowy. I co? Śrubeczki od mocowań tych wtryskiwaczy mam już podokręcane. Nie powiem wam, z jakim momentem je dokręciłem, bo nie wiem. Kurwa, nie wiem, o czym zacząłem mówić, no. Po prostu zrobiłem to na oko. Trzeba je dosyć solidnie dokręcić, żeby podkładka miedziana, którą dajemy jakby na samą końcówkę wtryskiwacza, która jest jedynym uszczelnieniem między głowicą a wtryskiwaczem, żeby się fajnie doklepała, żeby się ułożyła. Dlatego ten moment tutaj, wydaje mi się, musi być dosyć solidny, z wyczuciem, żeby nie zerwać tych śrub. Dokręciłem również przewód paliwowy tutaj z tymi podkładeczkami właśnie podwójnymi miedzianymi. To jest przewód od powrotu paliwa z tryskiwaczy. Tu przychodzą przewody wysokociśnieniowe na te nyple, które tu jakby wystają już później z dekla, z pokrywy głowicy, z pokrywy zaworowej. No i tak, i jedziemy dalej. Co mogę powiedzieć? Tryskiwacze się dosyć fajnie wyosiowały. Przykładałem próbnie Ja to pieprzę, ja pierdolę, stary. przykrywałem na próbę pokrywą od zaworów, także wszystko powinno być w porządku. Założymy sobie, przykręcimy teraz, weźmiemy się za pokrywę zaworów, czyli za tą górę całą. Dokładnie tak. Pokrywa zaworów wygląda tak. Tutaj w tych górnych uszczelniaczach wystają jakby górne części wtryskiwaczy, czyli wtyczki, cewki tych wtryskiwaczy, do których podpinamy wiązkę. Natomiast tutaj bokiem wychodzą nam co? Wyjścia na przewody paliwowe wysokiego ciśnienia na wtryskiwacz. Tutaj mamy wyjście na odmę, na wąż odmy, czyli odpowietrzenia skrzyni korbowej. No taka dziwna troszkę ta pokrywa, niestandardowa. Tutaj jak widzimy mamy te uszczelniacze, ja założyłem nowe tutaj, w te miejsca, żeby mi się tam nie pociło właśnie z tych wtyczek od wtryskiwaczy. Tutaj jest ten właśnie pod tą blaszką układ odprowadzania tych par ze skrzyni korbowej. Wiadomo, jest to tam w jakiś sposób mądrze skonstruowane, żeby nie rzucało nam tu oleju z wałka, natomiast same opary, aby sobie uciekały tutaj tym przewodem. I co, tutaj na samym końcu po założeniu, wydaje mi się, że na samym końcu po założeniu już pokrywy kładziemy sobie te uszczelniacze takie grzybkowe, które jakby zapobiegają wydostawaniu się olei w miejscach, gdzie wychodzą przewody na wtryskiwacze. Także tak to wygląda. O, tutaj też mamy taki właśnie nypelek do zbierania chyba gazów, aczkolwiek może to być odrzutnik oleju, czyli bo tu jest głębiej, także jakiś tam olej może trafić, to tutaj w tym miejscu on sobie ścieka z powrotem na wałki rozrządu, aby nie trafił tutaj na przewód od odmy. Tutaj zawsze jest dużo syfu, wypłukajcie to porządnie jakąś chemią dedykowaną do silników. Wszystkie śmieci trafiają tutaj, tu się lubią robić właśnie nagary i tak dalej, to później jest to bardzo problemowe. No się to tak już poprzypalała, nie gdzieś w pewnych miejscach domyć tej pokrywy od wewnątrz, bo ten stop też jest taki chropowaty, nie jest taki cudowny jak powinien być. Z tych jakichś trudniejszych miejsc mi się udało, natomiast są takie miejsca, gdzie nie ma szans tego ruszyć bez jakiegoś piaskowania, szkiełkowania i tak dalej, czy sodowania. W miejsce rowka przychodzi tutaj gumowa uszczelka, też kładźcie nową, żeby wam tutaj się gdzieś nie pociło i tak dalej. Dobra, ustawiam statyw i spróbujemy sobie założyć pokrywę zaworów.
I polecimy sobie teraz śruby do pokrywy zaworów, które wyglądają tak. O, oczywiście standardowa ta śruba nissanowska z uszczeleczką. Jeszcze zerknę, czy aby na pewno uszczelka mi gdzieś nie wyskoczyła, bo jest tylko wciskana jakby na rant. Dobra, wrzucimy sobie teraz te grzybki uszczelniające tutaj w miejscu, gdzie przychodzi przewód paliwowy na wtryskiwacz. Wyglądają one tak. O, tu mają taki kołnierzyk metalowy i przez niego przechodzi przewód paliwowy na wtryskiwacz, żeby po prostu tutaj olej nie chlapał nam na zewnątrz silnika. Procedura jest dosyć prosta. Trafiamy sobie nim wstępnie na przewód. Zerkniemy tylko, czy gdzieś tam nie podwinął. Jest ok. Pokrywę mamy oczywiście już dokręconą. Ja dokręcałem ręcznie, bez dynamometru. Można sobie dokręcić równiutko z tym samym momentem wszystkie śruby dynamometrem, żeby gdzieś uszczelka nie była niżej lub wyżej. Dobra. I dopasowujemy sobie. A ta będzie zła akurat. Jakąś nasadeczkę, żeby to ponabijać równiutko. Kręcimy teraz listwę paliwową razem z przewodami, tak sobie ją odkręciłem. Co mogę powiedzieć o listwie? Przewody tutaj paliwowe są pogięte w taki sposób, że no ciężko to inaczej zamontować. Wydaje mi się, że nawet nie da się, bo nie próbowałem. Przykręcamy ją sobie tu na dwie śrubki do głowicy. W tym i w tym miejscu. No. Nie dokręcam tego jeszcze na ciasno. Nie łapię palcami, żeby był tam jakiś minimalny luz zachowany, żeby mi się fajnie dopasowały przewody paliwowe. No. I teraz celuję sobie już. Nie wiem, czy będzie widać. O, i teraz dokręcam już przewody już na samym wtryskiwaczu. O, coś mi tu nie siadło. O. Tu też mam luźne. Z tego względu, żeby przewód sobie pracował. Żeby mi się to fajnie wyłosiowało wszystko. Dobra, gwinty połapałem palcami, dokręcają się do końca. Teraz możemy zacząć dokręcać wszystko po kolei. Zanim przystąpimy sobie do montażu kolektora ssącego, w tym miejscu tutaj musi znaleźć się czujnik temperatury płynu chłodzącego. Jest on umieszczony tutaj. Wygląda w taki sposób. Wygląda tak. Z takim dzędzelkiem. On tutaj dokręcany jest na uszczelce miedzianej, która jakby musi znaleźć się tutaj na czujniku. Natomiast ja zawsze też wcześniej podwijam sobie troszeczkę gwint. Nie wiem, czy to jest dobra praktyka, czy zła. Opinii jest tyle, co ludzi. Ale podwijam sobie ten gwint takim teflonikiem do gwintów. Takim zwykłym teflonem instalacyjnym, jak w instalacjach cieplnych się używa. O, takim najprostszym. Podwijam sobie gwincik
No, czujniczek mam już podwinięty. Nakładam na niego podkładkę miedzianą i wkręcam w gniazdo, tam gdzie ma trafić. Nakręcamy sobie czujnik dosyć dobrze. Przyszła pora na montaż kolektora ssącego. Założymy sobie nową uszczeleczkę metalową, też pasuje tylko jakby w jedno miejsce. Rzucimy sam kolektor. O, w ten sposób. I kręcimy śruby od kolektora ssącego. Sześć śrub, 2 nakrętki, bo 2 to szpilki, które ułatwiają jakby montaż tego kolektora. Tutaj pod kolektorem ssącym jest również taki otwór, w którym to odprowadzany jest płyn chłodniczy. O, tutaj przychodzi taka rureczka do magistrali. W tym momencie możemy sobie tutaj ją zamontować. Wymieniamy oczywiście o-ring na niej. Smarujemy sobie smarem silikonowym, żeby nie uszkodzić tego o-ringu. I wtykamy jakby w ten otwór tutaj. O, pięknie nam wskoczyło. Dobra, i naszą rureczkę tutaj sobie dokręcamy. Oj, kurwa. Dokręcamy w tym miejscu. O. I w tym miejscu tutaj na bloku silnika. Teraz pora na przewód zasilający, czyli ten środkowy, naszą listwę paliwową. Przewód zasilający listwę w paliwo z pompy paliwa tutaj. O, nie wiem, czy będzie widać. W tym miejscu on przychodzi. Jest taki troszkę wygięty. O, tu sobie idzie za kolektorem. Możecie go przykręcić w tym miejscu. Troszeczkę nim pomanewrujecie i on sobie tam przechodzi za kolektorem. No i co? Przykręcamy go tu na listwę. Tu na wyjście z pompy wysokiego ciśnienia. Tu ma takie łóżko montażowe na kolektorze. O, tu się go przykręca w to miejsce. I kręcicie. Teraz rzucimy tutaj taką magistralkę paliwową. To jest taki uchwyt, kilka wężyków połączonych ze sobą. Ja tu nie ściągałem tych gumowych, żeby tam później ewentualnie dojść, gdzie one na który przyłącze miały trafić. Weźmiemy ją sobie. O. Ją kręcimy w tym miejscu. W taki sposób. Ona nie jest teraz dopasowana, ale przykręcamy ją u góry kolektora ssącego. Ten wężyk trafia tutaj. Nie wiem, czy będzie widać. Przykręcamy ją na górę kolektora ssącego. Przykręcimy sobie i podłączymy kilka przewodów, które już wiemy, gdzie mają trafić. Dobra, magistralkę już mamy przykręconą do kolektora. Tu przychodzi na jedną śrubkę, tu na drugą, tu na trzecią, tu na czwartą. Tutaj mamy przewód. On mi się już sam trafił praktycznie, który wychodzi, ten nypel wychodzi z listwy paliwowej, z listwy wysokiego ciśnienia. O, ten przewód ma trafić tutaj. Natomiast te dwa, które wychodzą jakby stąd, jeden trafia tutaj na pompę wysokiego ciśnienia, o, w miejscu tego nypla, drugi natomiast, czyli ten, trafia
Kurwa, ale twardy. Nie wiem, czy go nie trzeba będzie wymienić, ale trafia tutaj. Tu nie mam paski, bo mi się rozleciała, muszę coś dopasować, dobrać. No i póki co tyle, aha. Dobra, tu jeszcze jest taki myk. Wychodzi nasz przewód powrotu strysków z głowicy. Tutaj też przychodzi wężyk gumowy, trzeba coś dopasować, bo stary już był sparciały. Opaska mi się i tak rozleciała, więc tu kładziemy coś nowego. Trzeba ją troszkę podgiąć, żeby była na wprost i zakładamy jakiś przewodzik gumowy, typowy do paliw. Ten przewód natomiast, który wychodzi tutaj, o nie wiem, czy będzie widać, powinno być widać, o, w tym miejscu, leci sobie tutaj, o, hop, i wszystko wiemy. Przykręcimy teraz EGR. Przychodzi on w to miejsce na kolektor sący. EGR wygląda tak. O. Czyli tą flanszą jakby tą przykręcamy sobie tutaj. Otwór jest przesunięty, więc też się nie pomylicie. No i co? Przykręcamy go w taki sposób. O. Przykręcę. Tu przychodzą dwie śruby, dwa przewody z chłodziwem. I tutaj chyba w to oko przykręca się śrubę. Pamiętajcie oczywiście o nowej uszczelce pod EGR. W miejscu tutaj między EGR a kolektor sący. Załóżcie uszczelkę. No co, przewody z układu chłodzenia mamy wpięte. Pozakładać opaski, kręcimy. Dobra, oczywiście musiałem odkręcić kolektor sący, bo śruby od EGR-u, czyli te dwie tutaj, którymi przykręca się EGR do kolektora sącego, muszą być założone w pierwszej kolejności, bo wam zademonstruję tutaj. Nie przejdą wam między głowicą a kolektorem, musicie je zamontować najpierw. Jedną, jak i drugą. No. No i kurwa, jakby nie mogli zrobić tu szpilek. Albo nagwintować kolektor w tym miejscu i przykręcać EGR śrubą. A dobra, mniejsza z tym. Dobra. No i co? No i teraz tak, kładziemy sobie tu uszczeleczkę. Teraz. No, śruby mi się cofnęły. Ajajajajaj. O. Kładziemy sobie uszczeleczkę. Teraz jeszcze, żeby było śmieszniej, między kolektor sący a EGR przychodzi jeszcze taka przekładka, nie wiem czemu ona służy. No ale trzeba ją zamontować. Była. Ona wchodzi, jakby tuleją kolektor sący, bo w EGR się nie mieści. O. Na górę kładziemy tutaj kolejną nową uszczelkę między przekładkę a już sam EGR. O, w to miejsce. No i przykręcamy, ja tu na wężach sobie go zostawiłem, już sam EGR jakby do kolektora ssącego. Dobra, przykręcę i wrócę do was. EGR mam już przykręcony. O, proszę. Założyłem też przewody z układu chłodzenia. Założyłem opaski. Jedziemy dalej. Przykręcimy czujnik ciśnienia oleju tutaj. Ten otwór. Czujnik wygląda tak. Musimy go tu zaizolować teflonem na gwincie. On jest delikatnie do stożka i wkręcamy go w otwór. No, czujnik mamy podwinięty. Wkręcamy go tu w otwór.
Teraz pora na chłodnicę spalin. Przykręcamy ją tutaj, w tym miejscu do EGR-u. O, w tym miejscu. I w tym miejscu do kolektora wydechowego. Dobra, bierzemy się. Zakładamy nowe uszczelki pod chłodnicę, jedną i drugą tu od strony EGR-u, z tej strony. Dobra, teraz rzucimy sobie taką rureczkę od płynu chłodzącego. O, wychodzi ona tutaj zaraz pod termostatem i biegnie w to miejsce tutaj na chłodnicę spalin i tutaj o, na wymiennik na chłodnicę oleju. Zakładamy oczywiście nową uszczelkę i kręcimy. W tym miejscu tutaj przychodzi uchwycik od tej rurki. Kręcimy. Dobra, chłodniczkę mamy założoną. Tu wychodzi wąż wodny, tutaj na EGR-ek, a drugi z tej magistralki wychodzi tutaj, idzie na ten wymienniczek. Tak to wygląda. Teraz założymy koło pasowe na wał. Tutaj już sobie wkręciłem śruby w miejscu koła zamachowego. O, ja sobie tu blokuję montóweczką, muszą być głęboko wkręcone, żeby się nie pogięły i zaprą się tutaj o podnośnik w tym miejscu. Dobra, przejdziemy na drugą stronę. Dobra, przeniesiemy się tutaj na przód silnika. Mamy koło pasowe. Tą głębszą stroną stuleją. Tutaj uszczelnia się na tym uszczelniaczu. No i co? Oczywiście musimy trafić tutaj na klinik, który jest na wale, tu u góry. Dobra, przesmarujemy sobie koło w tym miejscu olejem. O. No i zakładamy na wał. Dobra. Dobra, założymy teraz turbosprężarkę. Tutaj musieliśmy odkręcić ten wąż, bo nie przejdzie. Czyli znowu musieliśmy się cofnąć z robotą. Dobra, kładziemy nową uszczelkę. O.
Przewodzik wygląda tak. Tą flanszą montujemy go do turbosprężarki. Tutaj na blok to jest zasilanie olejowe. Tutaj mamy spływ oleju z turbosprężarki. Przykręcamy przewód tutaj. O, w to miejsce pod spodem turbosprężarki. Tutaj mamy zasilanie oleju na bloku. Tu mamy spływ. Nowa uszczeleczka i kręcimy. Dobra, przewodzik mamy przykręcony. I teraz tak. W to miejsce przychodzi spływ oleju z turbiny. Zwykły gumowy wąż, tam w jakimś termoizolacji. A tutaj to oczko to jest zasilanie olejowe turbosprężarki. Oczywiście śruba z oczkiem i 2 podkładki miedziane. Kręcimy. Turbinka, jak widzicie, jest zamontowana. Wąż również, który nam tu ograniczał montaż, a raczej przewód stalowy. Teraz założymy sobie tą flanszkę tutaj w to miejsce. I co dalej? Będziemy kręcić dalej. Dobra. Teraz rzucimy sobie tą łapę tutaj z rolką napinającą. To jest mechaniczny napinacz. Napina się go tą śrubką. Łapa jest montowana tutaj na te 4 śruby. O. Kręcimy je sobie. Teraz co? Kompresor. Wrzucamy kompresor od klimatyzacji. Tutaj. Długie śruby. Teraz kolejny krok w tył, żeby zrobić 2 w przód. Jak się czujesz? Pytam się, jak się czujesz, kurwa? Musimy odkręcić to koło od pompy wody, koło pasowe, bo w to miejsce przychodzi tutaj taka, oj, kopnąłem, przychodzi tutaj taka łapa do silnika, tu się montuje już silnik do podłużnicy. No i co? W miejscu tej łapy tutaj przykręca się alternator. Także musimy zdjąć koło, przykręcić łapę, zakręcić koło z powrotem. No i wrzucamy alternator. Przenieśliśmy się na tył, teraz tutaj jest alternator. Tu w tej łapie, którą przed chwilą dosłownie przykręciliśmy, w to miejsce przychodzi taki napinacz, o, na te 2 śruby tutaj. To jest napinacz od alternatora. Tym naciągiem tutaj regulujemy naciąg paska.
No i co? Musimy sobie go po prostu wrzucić w otwór. Nie przykręcając tu nakrętki jeszcze do tego napinacza. Przyłapać sobie tutaj na obydwa otwory. I dokręcamy dolną śrubę. Delikatnie. Silniczek, jak widzicie, wyskoczył już ze stojaczka. O. Tutaj założyłem sobie ciągarkę pod sufit na pasie i tym sposobem podniosłem go razem ze stojakiem i wyjąłem stojak. Póki co uszy są jeszcze ucho przykręcone od stojaczka na silnik, ale zaraz je odkręcę, bo będziemy się brali za skrzynię biegów. Zamontujemy ją sobie na palecie. Tu mam trytką związany łańcuch do podnoszenia ciągarki, bo co? Bo się boję, że mi zapierdoli w kamerę, jak będę coś robił i narobi szkód. Silne trytki. Tym sposobem zabieramy się za montaż skrzyni. Odkręcimy sobie teraz uchwyt od stojaka na silnik. Jedyne śruby, jakie mi spasowały do tej skrzyni, do tego uchwytu, to są śruby od głowicy z 1.8 turbo wagowskiego. I ich sobie użyłem. Dobra, przelecimy sobie teraz sprężonym powietrzem. Ja tu przejdę. O. Otwory na koło zamachowe, dwumasowe. Jak porównamy sobie tarcze sprzęgłowe, to jest nowa, to jest stara. Zresztą chyba nie ma wątpliwości. To, co możemy zauważyć w tych dwóch tarczach, no mają troszkę inną konstrukcję. Ta jest jakby bardziej pełna, z tego tytułu teoretycznie powinna pasować bez problemu, jakby tu odsadzenie i tu odsadzenie tulejki nafrezowanej jest takiej samej wysokości, tarcze są takiej samej jakby grubości, ten dystans tutaj jest też taki sam. O. Natomiast ta wydaje mi się bardziej solidniejsza, ta, z tego względu, że tutaj, jak widzicie, ten punkt podparcia okładziny ciernej do mechanizmu, który napędza, do flanszy, która napędza tarczę sprzęgłową, jest taki lichy. No, co to są, jakieś nity, jakieś małe blaszki, nie jest to w jakiś tam konkretny sposób zamocowane. Natomiast ta tarcza, jak widać tutaj, te połączenie jest nieco solidniejsze. Szerokość tych blaszek, jak i rozstaw tych nitów jest troszeczkę większy. Wydaje mi się, że ta tarcza będzie lepszym rozwiązaniem. Nie wiem dokładnie, natomiast tam pokazuje jakieś 240 SX-a, Nissana, jakąś Silvię, cholera wie co, po numerach. Natomiast średnicowo, osadzeniowo, jakby frezowo tutaj te tarcze są identyczne, dlatego zastosuję tą, zobaczymy, czy to wyda, czy to ma sens. No to jest strasznie licha. Założymy teraz koło zamachowe, a raczej dwumasowe. Muszę tylko ustalić, w którym miejscu jest ten kołek ustalający na wale, ale jest tutaj pomiędzy tymi dwoma otworami. Nawet jest tutaj pewien znak, który ułatwi nam montaż.
Zaraz wam go pokażę, bo to jest dosyć spory kawał żelastwa. Przycelujemy sobie teraz śruby od koła dwumasowego. Już tam jedną sobie przycelowałem palcami. Natomiast to musi być fajnie wszystko wyosiowane i w swoim kierunku. Kurde, spróbujemy inny otwór przypasować. O, żeby nam troszkę wyosiowało to koło zamachowe. Dobra, tu wam mogę pokazać takiego pro-tipa też. Koło z drugiej strony, czyli od strony silnika jakby, ma taki jeden pomiędzy dwoma śrubami tutaj, którymi dokręcamy koło do wału korbowego. Ma jeden taki kołek ustalający, jest taki wypustek wystaje i trzeba go zgrać jakby z otworem w wale. Natomiast ustawmy sobie jakoś koło, żebyśmy wiedzieli, wał, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu jest ten wypustek. Natomiast na samym kole, kurde, nie wiem jak, w tym miejscu jest taka strzałeczka. To właśnie pokazuje nam, w którym miejscu jest ten kołek ustalający i łatwiej nam będzie, manewrując, trafić tym kołkiem w odpowiednie miejsce, bo wydaje mi się, że rozstaw śrub też jest przestrzelony, w sensie, że śruby jakby nie są podzielone idealnie na planie koła, tylko któreś są dwie chyba węziej, także nie można tego trafić. Natomiast tutaj jest ta strzałeczka, gdzie jest ten kołek ustalający i musimy nim trafić w wał korbowy. I dokręcamy wszystkie śruby na 110 Nm. O, ta była dokręcona. Przyłożę sobie teraz tarczę sprzęgłową. O, tym wypustem, tą tuleją ona idzie w stronę skrzyni biegów. Dokładnie tak. I założymy docisk. Śruby mam przygotowane. O co chodzi? No wkładamy tarczę w docisk. Wiadomo, później ją w tym miejscu musimy wycentrować, żeby nam fajnie spasował wałek od skrzyni biegów. Obracamy. Musimy trafić na otwory, które ma docelowo sobie iść. Kołek ustalający. Przykładam kołeczki. Teoretycznie pasuje. Sobie troszeczkę pomogę. O. Nie za mocno, bo ściśnie nam tarczę i nie wycentrujecie sobie jej. Dobra. Ja centruję na oko, jak mam skrzynię na wierzchu. Natomiast jest taki przyrząd do centrowania tarcz. W sensie, żeby pokryć otwory. Ale tutaj mamy skrzynię, silnik na wierzchu, więc celuję na oko i będzie dobrze. Ciężko później jest trafić wałkiem, jeżeli to nie jest wycentrowane prawidłowo. Dobra, założymy teraz nowe łożysko oporowe do skrzyni biegów. Zakłada się je na tą łapę, która wysprzęgla i zasprzęgla
jeżeli tak mogę kurde powiedzieć. Dobra, o co chodzi tutaj? Ta łapa montowana jest na takim drucie. Musimy zobaczyć, o, tu już mi wyskoczył. O, czy on na pewno siedzi w tych zębach tutaj, w tych wycięciach. Bo zakłada się go tutaj, na ten grzybek. Tu po prostu nachodzi i zatrzaskuje się. Tu jest grzybek, na który to montujemy. I teraz co? Musimy założyć łożysko oporowe na łapę. O. Łożysko po prostu, tutaj mamy takie wycięcia i tą stroną na te wycięcia nasuwamy tymi oto blaszkami w ten sposób. Ono się tu opiera, sobie pracuje. No i zakładamy teraz na skrzynię. Wkładamy łożysko. Musimy ładnie ucelować na grzybek. O, klikło, zaskoczyło. W ten sposób tutaj wysprzęgli pcha za łapę i łożysko albo zasprzęgla, albo wysprzęgla nam cały zespół. Włożymy gumeczkę z powrotem. Skrzynię mamy założoną już na silnik. O. Pokręciłem wszystkie śruby. Tu jest otwór na rozrusznik. I co? I tak to wygląda. Skrzynią sobie wjeżdżam na lewareczku. Przesuwam lewarek taki samochodowy na kółeczkach. Trafiam sobie w otwory, w kołki ustalające i zmontowane. Teraz założymy sobie reduktor, tu już ma wymieniony uszczelniacz. Ale co, tutaj widzimy koło zamachowe. I co, w związku z tym tu przychodzi taka zaślepka. O, hop, na 2 śruby, która nam jakby osłania tutaj całość. W ten sposób. Musimy to przykręcić. I założymy reduktor. Dobra, założymy teraz reduktor. O co chodzi w reduktorze? No co, tutaj musimy trafić sobie frezikiem tutaj skrzynię biegów. No i co, tu mamy wyjście na tył, na wał napędowy, a z tej strony mamy wyjście na półośkę. Musimy tu założyć uszczelniacz, bo go wydłubałem. I co? I zakładamy reduktor. O, w ten sposób. Dobra, i kładziemy śruby do reduktora. Nie pamiętam które. Na pewno nie te. Teraz pora na taką łapę od wałka zdawczego pół osi. O, wygląda ona tak. Tu wchodzi wałek zdawczy ze skrzyni biegów na półoś, który wchodzi tutaj. No i po prostu tu na 3 śruby to łożyskowanie się tu montuje. O.
w taki sposób. No i przez tą łapę jakby już przechodzi wałek. Kurde, co to? Albo to nie tu było. Ups. O, w ten sposób, które pozwala nam zamocować pompę wspomagania. Też, a więc rzucimy sobie tutaj te dwie śrubki. Jedną i drugą. Tu przychodzi nakrętka. I teraz w to miejsce przychodzi taka łapa, uchwyt, który mocuje nam reduktor, jakby podtrzymuje reduktor do bloku. Zakładamy ją. Dobra, założymy teraz wałek zdawczy prawej półośki. Musimy go założyć w to ucho tutaj i trafić tutaj frezem przez reduktor do skrzyni biegów. Uszczelniacz założony jest nowy z jednej i z drugiej strony. Dobra. Jedziemy! No bo no.